I co? Tego się nie spodziewaliśmy. No, dzisiejsza przesyłka jest wyjątkowa. To prawda, bardzo szybko, jestem zaskoczony. I wiadomość przyszła, że to, co za chwilę Wam pokażemy, przyjdzie za 1,5 miesiąca. Ale jest z nami już dzisiaj. Ale gdzie? Moment, ale gdzie, Patryku? Gdzie jest? Bo co się dzieje? Co to jest w ogóle? To jest co? 3. odcinek? A. Przed Wami w dzisiejszym odcinku będą słuchawki, o których pewnie nie słyszeliście, a podobno są wyjątkowe. Witamy w 3. odcinku, a po co Ci to? Po co ci to? Dzisiaj przyszło do nas pudełko z firmy Nurafon, znaczy z firmy Nura i słuchawki Nurafon, prosto z Australii. To będzie przyspieszone tempo. Trzymam. Opakowanie jest eco-friendly z biodegradowalnego papieru. To jest taka pianka papierowa. U nas segregacja w domu śmieci polega na tym, że są śmieci, które palimy w dzień i są śmieci, które palimy w nocy. Także potem zobaczymy, jak to się pali. To pudełeczko już stawimy na bok. Tak wygląda docelowe pudełko. Taka skóra fajna. Bardzo ładne pudełko. Na magnes. Otwórzmy je w środku. Wow! To są słuchawy. Co jeszcze w środku jest? Też na magnes przyklejana jakaś taka gumowa. Tam powinno być kabla, bo to powinno być obudowa na kablach. Gumowa budowa do kabli, tak, zgadza się. Jest tutaj kabel w środku. Kabel Przesiłki się dokupuje. Aha. I to jest tylko kabel ładujący słuchawki. A nie ma jackowego żadnego? Czyli, Słuchawki są bezprzewodowe. czyli jak nie masz Bluetootha, to nie posłuchasz sobie niczego, tak? Nie ma tam No tak, no ale obecnie Bluetooth jest chyba w każdym telefonie. Są słuchawki wykonanie. Tak jak wspomniałem, solidna, ciężka obudowa. Tutaj góra nie jest materiałowa, tylko jest taka jakby też guma, taka delikatna bardzo w dotyku. Co jest bardzo specyficzne w tych słuchawkach, to jest to, że samo wykończenie w środku słuchawek nie jest takie typowe. W sensie, że nie jest pusta przestrzeń z głośniczkami w środku, ale jest takie jakby połączenie zwykłych słuchawek razem ze słuchawkami dousznymi. Czyli tutaj ta część wchodzi nam w ucho, jeszcze bardziej izolując dźwięk. Dlaczego tak się jaramy, że te słuchawki przyszły? Jaramy się ze względu na to, że słuchawki mają dedykowaną dla Ciebie aplikację w telefonie, gdzie zakładając słuchawki na uszy i konfigurując je z aplikacją na swoim telefonie, jesteśmy w stanie skonfigurować indywidualny dobór dźwięków dla każdego. W sensie, że ja zakładam i moja percepcja dźwięków jest zupełnie inną percepcją dźwięków w stosunku do Kamila. Tak, dokładnie. Każdy z nas, tak samo jak każdy z nas ma inne odciski palców, każdy z nas ma inną budowę ucha i teoretycznie te słuchawki powinny dostosować sposób, w jaki grają, do sposobu, w jaki my odbieramy te dźwięki. Tak jest, tak jest. Ja tak się... Jakie jest wrażenie, kiedy coś takiego wchodzi w ucho? Sama izolacja już podczas założenia słuchawek wydaje się być bardzo... Bardzo interesująca rzecz, która się właśnie wydarzyła. Zaraz po nałożeniu słuchawek na uszy, w jakiś sposób, nie wiem czy poprzez dociśnięcie słuchawek do mojej głowy, same słuchawki wyczuły, że są na głowie i zaczęły do mnie gadać. Kobiecym głosem pani powiedziała, że proszę podłączyć słuchawki do telefonu poprzez Bluetooth. I tak też teraz zrobimy. No nie, no na bank dobrze je założyliśmy. Tak, nie da się założyć źle po prostu. Dobra, to jak dobrze wiecie, tutaj mamy iPhone X, chyba skądś go znamy, tak. Z naszej wcześniejszego unboxingu. W tym momencie Patryk ma mierzony swój słuch w jakiś sposób, nie wiem jak to będzie, jak to przebiega. Program powiedział, że Patryk nie może się odzywać podczas mierzenia jego słuchu.
pewnie jego głos jakoś tam odbijał się w czaszce, czy coś takiego. Ciężko powiedzieć, jak to w ogóle mierzy. Ja nie słyszę do końca tego, co Kamil mówi. Po skonfigurowaniu słuchawek pani w słuchawkach powiedziała mi, że puści mi teraz piosenkę w Generic mode. Już w tym momencie dla mnie dźwięk jest naprawdę niesamowity. W momencie, kiedy podgłoszę muzykę, jest ona bardzo wyraźna, bardzo czysta i bardzo klarowna, a jest to póki co tryb Generic. Przejdę zaraz do trybu Personalized. I już w tym momencie mogliście widzieć moją minę, kiedy słucham tej muzyki, a jestem ciekaw, jaka będzie moja mina, kiedy przejdę w tryb Personalized. Nic nie słyszysz, co mówię? Naprawdę? Nic nie słyszysz? Nic nie słyszę, absolutnie nic nie słyszę. Nie słyszę nic, naprawdę. To jest po prostu coś niesamowitego. Ale to ciekawe, wiesz, jak mieliśmy te słuchawki. Czuję się tak, jakbym siedział autentycznie w pierwszym rzędzie na koncercie i słuchał swojego ulubionego wykonawcy. Co ty dajesz? Niemożliwe. Ogólnie muzyka łagodzi obyczaje i muzyka dociera do głębi duszy i powiem wam szczerze, że to, co się teraz dzieje przez tą aplikację i w moich uszach, czegoś takiego jeszcze w życiu nie doświadczyłem. I te słuchawki definitywnie deklasują Bozy. I to absolutnie nie podlega żadnej wątpliwości. Jestem nimi zachwycony. Chyba naprawdę to na Patryka zadziałało. No, dodatkowo aplikacja pozwala mi przejść w jeszcze lepszy tryb odbierania muzyki i to jest Hear and Feel Music. I w tym momencie wibracje nabierają intensywności. Ja teraz chcę powiedzieć, że słuchawki przybijają. Ja teraz trochę słyszałem, jakiej Patryk muzyki słucha. O! Wow! Co się stało? Matko Boska! Robię kolejne zamówienie na te słuchawki, bo są niesamowite i mam nadzieję, że nie będę musiał na nie długo czekać. Niesamowite. Wow! Słuchawki zdjąłem z uszu i jestem... Dobra, jestem zachwycony. To teraz ja, bo ja nie jestem tak do końca zachwycony. Rozróżnienie między tymi wysokimi, niskimi, średnimi tonami. Ale te basy po prostu niszczą mózg od środka. One tak napieprzają te basy. w tych najwyższych ustawieniach, to, no to aż te słuchawki chodzą, tak? Na głowie, tak? Takie jest ups, no. Tak, muszę przyznać Kamilowi, że jeśli chodzi o bas, to jest on w tych słuchawkach niesamowity. Jak ja ustawiłem maksymalną opcję, to czułem się tak, jakbym włożył głowę do pralki i ktoś zacząłby mi walić z boku w tą pralkę, w ten bęben. Nie powiem, te słuchawki nie są złe, bo w porównaniu do tych słuchawek, które Patryk ma ze sobą. Bose QC25, tak? To są słuchawki przewodowe, tak? Z noise cancelling. Tak, no ile za nie, Patryk, dałeś pieniędzy? 750 zł. Ale one, te Bose to są, no one są moim zdaniem są słabe. One strasznie płaski dźwięk dają, mało basu, no i to wszystko się zlewa, tak? W jedną tą kakofonię dźwięków. Na tych Nura czuć różnicę. Słuchawki ciekawe, ale no nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony z tego. Pytanie, czy byłbyś w stanie znaleźć słuchawki, które mają tak dużą różnorodność wydania dźwięku? W sensie, że od dobrze słyszalnych wysokich tonów, jak i tak samo bardzo dobrze uwydatnionych niskich tonów i basów. Ogólnie pytanie, Patryk, po co ci to? Uważam, że słuchawki są naprawdę super, że są warte swojej ceny. Są na rynku droższe słuchawki, które moim zdaniem nie oferują
takiego przydziału dźwięku, właśnie od A do Z, jak wspomnieliśmy, że chcesz się cieszyć niskimi tonami, cieszysz się niskimi tonami, chcesz się cieszyć wysokimi, cieszysz się wysokimi. Jeśli będziecie zastanawiać się nad zakupem drogich słuchawek o bardzo wysokiej jakości, moim zdaniem jest to naprawdę numer 1. Jeżeli jesteście audiofilami i chcecie w tym przedziale cenowym, znaczy jesteście audiofilami, jeżeli jesteście początkującymi audiofilami, bo za tą cenę to żaden audiofil nie kupi słuchawek, jeżeli jesteście początkującymi audiofilami i chcecie kupić sobie jakieś porządniejsze słuchawki, to nie wiem, czy nie warto zainwestować w jakiś otwarty system, ale to wtedy, no wiadomo, to się wiąże z jakimiś kosztami większymi, tak? Bo to trzeba jakiś przetwornik, jakieś inne urządzenie do odtwarzania tej muzyki niż zwykły telefon, niż zwykły Bluetooth. Do tego nie wzięliśmy pod uwagę, tak? Bo dojdzie z tym sygnałem Bluetooth od telefon, słuchawki, bez żadnych przetworników, bez żadnych kabli, bez żadnych wzmacniaczy. No i patrząc na ten sygnał dźwiękowy, to naprawdę są dobre słuchawki, tak? Jeżeli patrzymy pod tym względem. Zgadzam się. Także, no ja też uważam, jeżeli macie te wolne pieniądze, szukacie słuchawek na chwilę obecną, możecie tyle zainwestować. No i niestety możecie chwilę poczekać, tak? Bo te słuchawki nie są dostępne w sklepie. Trzeba zajść przez internet i tam chwilę podczekać, zanim oni je zrobią w tym momencie, tak? Bo tam partia się skończyła, oni muszą zrobić i przysłać. No to chyba warto się nimi zainteresować. Podejściem modelu. Cena jest proporcjonalnej jakości, także na pytanie, po co nam to? No żeby słuchać muzyki wysokiej jakości. Dokładnie. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zostańcie z nami i niedługo następny odcinek serii Po co ci to? Po co ci to? Dzięki. Do zobaczenia.